Zatrzymaj się na chwilę, tylko na jedną, krótką chwilę. Czy słyszysz ten szum? Nie chodzi mi o dźwięki dochodzące zza okna, warkot samochodów, dalekie syreny, głosy przechodniów. Chodzi mi o ten drugi hałas, ten, który rozbrzmiewa znacznie bliżej, ten, który nosisz w sobie, nieustanny monolog myśli, lista zadań do zrobienia, echo wczorajszych rozmów, niepokój o jutro. To hałas oczekiwań, presji, informacji i bodźców, który stał się ścieżką dźwiękową naszego życia. Jest tak wszechobecny, że często przestajemy go zauważać, tak jak ryba nie zauważa wody, w której pływa. Przyzwyczailiśmy się do niego, zrośliśmy się z nim do tego stopnia, że gdy nagle cichnie, czujemy się nieswojo, a nawet lękamy się pustki, która po nim zostaje. I właśnie dlatego tu jesteśmy, ty i ja, w tej cichej przestrzeni słów, by porozmawiać o milczeniu, ale nie jako o braku, nie jako o pustce, którą trzeba jak najszybciej wypełnić. Chcę zaprosić cię do spojrzenia na ciszę inaczej, jako na obecność, jako na żyzną glebę, z której wszystko inne wyrasta. Jako na głębokie, spokojne jezioro, które istnieje pod wzburzoną powierzchnią twojego codziennego życia. Współczesny świat uczynił z ciszy luksus, rzadki towar, za który trzeba płacić w ośrodkach odnowy biologicznej lub szukać go na krańcach świata. A ja chcę ci pokazać, że największy, najcenniejszy rezerwat ciszy nosisz zawsze w sobie. Twoim zadaniem nie jest go stworzyć, ale go odnaleźć, nauczyć się do niego wracać, nauczyć się go słuchać. To właśnie w tym słuchaniu kryją się najgłębsze sekrety spokoju. Zanim jednak zanurzymy się w uzdrawiającej mocy milczenia, musimy z całą uczciwością spojrzeć na cenę, jaką płacimy za życie w nieustannym zgiełku. Ten hałas, zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny, nie jest tylko niewinną niedogodnością. To cichy złodziej, który okrada nas z energii, klarowności i zdrowia, dzień po dniu, kropla po kropli. Pomyśl o swoim ciele. Czy czujesz czasem to subtelne, a może wcale nie tak subtelne, napięcie w ramionach, w karku, w zaciśniętej szczęce? To twój system nerwowy w trybie ciągłej gotowości. Każdy głośny dźwięk, każde powiadomienie w telefonie, każda natrętna myśl to sygnał dla twojego mózgu. Uwaga! Zagrożenie. W odpowiedzi twoje ciało zalewane jest hormonami stresu, kortyzolem i adrenaliną. To starożytny mechanizm, który miał nas chronić przed drapieżnikami na sawannie, ale dziś jest aktywowany setki razy dziennie przez miejski zgiełk i cyfrową kakofonię. Twoje serce bije szybciej, ciśnienie krwi rośnie, twój sen staje się płytszy, przerywany, nie dając prawdziwej regeneracji. Budzisz się z poczuciem zmęczenia, które nie mija po kolejnej filiżance kawy. To nie twoja wina. To fizjologiczna odpowiedź na świat, który nigdy nie zasypia i nigdy nie milknie. Ten stan przewlekłego pobudzenia osłabia twoją odporność fizyczną, czyniąc cię bardziej podatnym na choroby serca, problemy trawienne i chroniczne bóle głowy. A co z twoim umysłem? On również płaci wysoką cenę. Gdy jest nieustannie bombardowany informacjami, jego zdolność do skupienia maleje. Twoja uwaga staje się bardziej rozproszona, trudniej ci zapamiętać proste rzeczy, a kreatywność, która potrzebuje przestrzeni, by zakwitnąć, dusi się pod naporem ciągłych obowiązków i rozpraszaczy. To poczucie mentalnego wyczerpania, mgły mózgowej, nie jest oznaką słabości. To naturalna konsekwencja przeciążenia. Kora przedczołowa, ta część mózgu odpowiedzialna za racjonalne myślenie i podejmowanie decyzji, jest po prostu wyczerpana ciągłym filtrowaniem hałasu. A co z twoimi emocjami? W tym zgiełku łatwiej o irytację, o wybuchy złości, o poczucie przytłoczenia. Lęk i niepokój znajdują w hałasie doskonałą pożywkę, rosnąc w siłę z każdym kolejnym bodźcem. Możesz czuć bezradność, wrażenie utraty kontroli nad własnym życiem, co prowadzi do apatii lub nawet stanów depresyjnych. Szczególnie dotkliwie odczuwają to dzieci, których rozwijające się układy nerwowe są jak niezwykle czułe instrumenty. Hałas w ich otoczeniu może utrudniać naukę, zaburzać koncentrację
i prowadzić do problemów z regulacją emocji, rzucając cień na całą ich przyszłość. To nie jest tylko kwestia osobistego dyskomfortu. To kryzys zdrowia publicznego, cicha epidemia, która dotyka nas wszystkich, choć w różnym stopniu. Ale co, jeśli powiem Ci, że istnieje antidotum? Potężne, darmowe i dostępne w każdej chwili. I że nie musisz go nigdzie szukać, bo jak już wspomniałem, nosisz je w sobie. Tym antidotum jest właśnie cisza. Kiedy świadomie zapraszasz ciszę do swojego życia nawet na kilka minut dziennie, w Twoim ciele i umyśle zaczynają dziać się prawdziwe cuda. Gdy hałas cichnie, Twój system nerwowy wreszcie otrzymuje sygnał. Bezpiecznie, możesz odpocząć. Włącza się jego przywspółczulna część, odpowiedzialna za relaks i regenerację. Poziom kortyzolu opada, Twoje tętno zwalnia, ciśnienie krwi się obniża. Już 2 minuty ciszy mogą być bardziej relaksujące niż słuchanie spokojnej muzyki. To jak balsam dla Twojego przeciążonego organizmu, ale prawdziwa magia dzieje się głębiej, w Twoim mózgu. Badania naukowe pokazują coś absolutnie niezwykłego. Regularne przebywanie w ciszy może stymulować wzrost nowych komórek w hipokampie, obszarze mózgu kluczowym dla uczenia się, pamięci i regulacji emocji. Pomyśl o tym przez chwilę. Cisza nie jest pasywnym stanem. To aktywny proces, który dosłownie odbudowuje i regeneruje Twój mózg. To inwestycja w Twoją sprawność intelektualną i psychiczną odporność na całe lata. Jest jeszcze coś. Kiedy pozwalasz sobie na ciszę, Twój mózg może wreszcie przełączyć się w swój naturalny, domyślny tryb pracy. To stan, który naukowcy nazywają siecią trybu domyślnego. To w tej przestrzeni, wolnej od natłoku zadań, Twój umysł ma pozwolenie na bycie wolnym, na dryfowanie, na łączenie odległych wspomnień z nowymi pomysłami, na snucie marzeń na jawie, które nie są ucieczką, lecz twórczym aktem. To właśnie wtedy przychodzą najlepsze pomysły. Rozwiązania problemów, które wydawały się nierozwiązywalne i głębokie wglądy w samego siebie. Jak powiedział kiedyś Herman Melville, wszystkie głębokie myśli, tak jak wszystkie emocje z nimi związane, poprzedza cisza. Dając sobie ten dar, dajesz sobie dostęp do najgłębszych pokładów własnej kreatywności i mądrości. Uwalniasz się od tyranii powierzchowności i pozwalasz sobie na myślenie głębokie, autentyczne i transformujące. Rozumiem jednak, że wejście w ciszę może być trudne, zwłaszcza na początku. Gdy zewnętrzny hałas cichnie, ten wewnętrzny często staje się ogłuszający. To właśnie wtedy, w tym milczeniu, stajesz twarzą w twarz z samym sobą, bez żadnych masek i rozpraszaczy. I to, co tam spotykasz, nie zawsze jest przyjemne. Na powierzchnię mogą wypłynąć niewygodne uczucia, lęki, smutek, żal, niedokończone sprawy. Możesz poczuć wewnętrzny chaos, którego istnienia nawet nie podejrzewałeś, zagłuszony przez codzienny zgiełk. To jest ten moment, w którym większość z nas odruchowo sięga po telefon, włącza telewizor, szuka jakiegokolwiek bodźca, byle tylko uciec od tego, co czuje. I to jest w porządku, to naturalna reakcja. Ale chcę Cię dziś łagodnie zachęcić, byś spróbował zostać. Zostań z tym dyskomfortem. Jeszcze przez chwilę. Potraktuj ciszę jak lustro. Lustro, które nie ocenia, ale po prostu odbija to, co jest. To w tym lustrze możesz zobaczyć swoje prawdziwe potrzeby, pragnienia, marzenia, ale też swoje rany i uprzedzenia. Ta konfrontacja, choć bywa bolesna, jest absolutnie kluczowa dla prawdziwego uzdrowienia i wzrostu. To właśnie poprzez spotkanie i zaakceptowanie tego wewnętrznego chaosu możesz zacząć go porządkować. To jak sprzątanie zaniedbanego pokoju. Na początku musisz wyjąć wszystko na środek, zobaczyć bałagan w całej okazałości. Dopiero wtedy możesz zdecydować, co chcesz zatrzymać, a co wyrzucić. Cisza daje Ci tę możliwość. Możliwość spotkania się ze swoim wewnętrznym ja, poznania go, zrozumienia i wreszcie zbudowania z nim lepszej, bardziej współczującej relacji. W tej wewnętrznej ciszy bardzo często na pierwszy plan wysuwa się głos, który znamy aż za dobrze. Głos wewnętrznego krytyka. To on szepcze:
a czasem krzyczy, że marnujesz czas, że powinieneś robić coś produktywnego, że nie jesteś wystarczająco dobry, mądry, zdyscyplinowany. Ten głos żywi się hałasem, ale w ciszy staje się nieznośnie wyraźny. I tu kryje się niezwykła szansa. Zamiast walczyć z tym głosem lub mu wierzyć, cisza daje ci coś znacznie potężniejszego. Przestrzeń, by go po prostu obserwować. Możesz zauważyć go jak chmurę przepływającą po niebie twojej świadomości. Możesz powiedzieć w duchu: ach, witaj, krytyku, słyszę cię, znam tę starą piosenkę. W tym akcie świadomej obserwacji dzieje się coś fundamentalnego. Zaczynasz rozumieć, że ty nie jesteś tym głosem. Jesteś przestrzenią, w której ten głos się pojawia. Jesteś spokojnym niebem, a nie przelotną chmurą. To rozróżnienie jest początkiem prawdziwej wolności. Uwalniasz się od tyranii własnych myśli. Zaczynasz traktować siebie z większą łagodnością, ze współczuciem, rozumiejąc, że ten krytyk to po prostu stara, wyuczona strategia przetrwania, która już ci nie służy. Cisza staje się laboratorium samowspółczucia, w którym uczysz się być dla siebie przyjacielem, a nie sędzią. Ta podróż w głąb siebie, której sprzyja cisza, jest ścieżką, którą kroczyły najwięksi mędrcy i mistycy na przestrzeni wieków. To nie jest nowy pomysł. To starożytna mądrość, o której zapomnieliśmy w pędzie nowoczesności. Stoicy, tacy jak Epiktet, uczyli, że milczenie jest oznaką siły i samokontroli. Milcz przez większość czasu. Mów tylko wtedy, gdy jest to konieczne, radził. Wiedzieli, że w ciszy rodzi się przemyślana odpowiedź, a najlepszą reakcją na gniew jest właśnie milczenie. To nie jest bierna rezygnacja, ale aktywny wybór mądrości ponad impuls. W tradycji chrześcijańskiej święty Jan od Krzyża nazywał ciszę pierwszym językiem Boga. Sugerował, że aby usłyszeć to, co boskie i transcendentne, najpierw musimy sami zamilknąć, stworzyć w sobie przestrzeń na przyjęcie tej subtelnej komunikacji. Buddyzm idzie jeszcze dalej, mówiąc o ciszy umysłu jako o drodze do zobaczenia rzeczywistości taką, jaka jest, bez filtra naszych nieustannych osądów i projekcji. Stan pustki czy sunyaty nie jest nicością, ale pełnią potencjału, czystą taflą wody, która wreszcie może odbić prawdziwy obraz nieba. Niezależnie od tradycji, przesłanie jest uderzająco spójne. Cisza nie jest celem samym w sobie, jest bramą. Bramą do głębszego poznania siebie, do mądrości, do połączenia z czymś większym niż nasze małe, zajęte ego. Norweski podróżnik Erling Kagge, który spędził 50 dni samotnie na Antarktydzie, pisze, że cisza to nie ucieczka od świata, ale sposób na prawdziwe spotkanie z nim. W ciszy odnajdujemy swój własny biegun, swój wewnętrzny kompas, który pozwala nam nawigować przez życie z większą pewnością i spokojem. Ta mądrość ma również swoje odbicie w relacjach międzyludzkich i w różnych kulturach. W naszym zachodnim świecie cisza w rozmowie często postrzegana jest jako coś niezręcznego, jako próżnia, którą trzeba natychmiast wypełnić słowami. Ale w wielu kulturach wschodnich, na przykład w Japonii, cisza jest cenionym i naturalnym elementem komunikacji. Oznacza szacunek, refleksję, głębokie słuchanie. Japońskie pojęcie sashi opisuje intuicyjną zdolność rozumienia tego, co niewypowiedziane, czytania między wierszami. Pomyśl o swoich własnych relacjach. Czy masz kogoś, z kim możesz po prostu komfortowo milczeć? Jeśli tak, to jest to znak niezwykle głębokiej i autentycznej więzi. Warto tu rozróżnić dwa rodzaje ciszy w relacjach. Ciszę, która łączy i ciszę, która dzieli. Ta druga, ciężka i chłodna cisza konfliktu jest jak mur wzniesiony między dwojgiem ludzi. Jest bronią, formą kary, odrzucenia. Czujemy ją w ciele jako napięcie i dystans. Ale jest też inna cisza, ta ciepła, żywa, przepuszczalna. To cisza, która pojawia się, gdy siedzisz obok ukochanej osoby, nie mówiąc nic, a jednocześnie komunikując wszystko: akceptację, bezpieczeństwo, obecność. To w tej ciszy buduje się najgłębsze zaufanie. To przestrzeń, w której twoja dusza może odpocząć,
bo wie, że nie musi niczego udowadniać, ani niczym wypełniać pustki. A co gdy ktoś bliski cierpi i nie ma słów, by to wyrazić? Czy potrafisz usiąść obok niego i po prostu być w jego milczeniu? Bez dawania rad, bez prób pocieszania, bez wypełniania przestrzeni własnym niepokojem. Słuchanie czyjegoś milczenia, jego postawy, oddechu, niewypowiedzianego bólu jest jednym z największych darów empatii, jakie możesz ofiarować. To ciche świadectwo, które mówi: jestem tu z tobą, nie musisz być sam. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że cisza ma też swoją mroczną stronę. Może być bronią. Pomyśl o cichych dniach w związku, które są formą biernej agresji i kary. Może być symptomem traumy, milczeniem ofiar, które boją się mówić. Może być narzędziem opresji, uciszaniem głosów, które są niewygodne dla władzy. Dlatego słuchanie milczenia to nie tylko wsłuchiwanie się w swój wewnętrzny spokój. To także nauka słyszenia tego, co nie zostało powiedziane, dostrzegania tych, którzy zostali uciszeni i rozumienia, że cisza może być zarówno wyborem, jak i przymusem. To rozwija w nas empatię i wrażliwość społeczną. Jak więc w praktyce zaprosić więcej tej uzdrawiającej ciszy do swojego życia, które jest tak pełne hałasu? To nie musi oznaczać radykalnej zmiany czy wyjazdu w Bieszczady, choć i to może być wspaniałe. Chodzi o małe, świadome kroki, które możesz podjąć tu i teraz, wplecione w twoją codzienną rutynę. Zacznij od najprostszego narzędzia, które masz zawsze przy sobie – oddechu. W dowolnym momencie dnia, gdy poczujesz się przytłoczony, po prostu się zatrzymaj. Zamknij oczy, jeśli możesz, i weź 3 głębokie, świadome oddechy. Poczuj, jak powietrze wypełnia twoje płuca, a potem powoli je opuszcza, zabierając ze sobą część napięcia. To mikromedytacja, kotwica, która w kilka sekund sprowadza cię z powrotem do teraźniejszości. Spróbuj praktykować medytację w ruchu. Kiedy idziesz do pracy, do sklepu czy po prostu na spacer, przez kilka minut skup całą swoją uwagę na samym akcie chodzenia. Poczuj kontakt stóp z podłożem, rytm swoich kroków, ruch ciała. Zamiast planować w głowie resztę dnia, po prostu bądź w tym ruchu, w tym oddechu. Zobaczysz, jak nawet krótki spacer może stać się sesją regeneracyjną. Zastanów się nad swoją relacją z technologią. Nasze telefony są największymi generatorami hałasu w naszym życiu. Może mógłbyś wyznaczyć sobie małe okna w ciągu dnia na cyfrowy detoks? Godzina bez sprawdzania powiadomień wieczorem. Pierwsze 15 minut po przebudzeniu, bez sięgania po telefon. Zostawienie go w innym pokoju, gdy jesz posiłek. To małe akty odzyskiwania swojej uwagi i wewnętrznej przestrzeni. Spróbuj też świadomie nie wypełniać ciszy. Kiedy wracasz do domu, oprzyj się pokusie natychmiastowego włączenia telewizora czy muzyki. Daj sobie 5-10 minut w ciszy. Po prostu bądź, zobacz, co się pojawi. Odkryj na nowo moc natury. Nawet jeśli mieszkasz w wielkim mieście, na pewno jest gdzieś w pobliżu park, skwer, choćby jedno drzewo. Idź tam i po prostu posiedź przez chwilę. I kiedy mówię o ciszy natury, nie mam na myśli całkowitego braku dźwięku. Natura jest pełna dźwięków. Szumu wiatru w liściach, śpiewu ptaków, bzyczenia pszczół, plusku wody. Ale to nie jest hałas. To jest to, co można nazwać soundscape, pejzaż dźwiękowy. W przeciwieństwie do chaotycznej, fragmentarycznej i wymagającej kakofonii miasta, dźwięki natury są harmonijne i spójne. One nie walczą o twoją uwagę, one cię w nią otulają. Twój system nerwowy instynktownie rozpoznaje ten pejzaż jako bezpieczny, jako dom. Pozwolenie sobie na zanurzenie się w tych naturalnych dźwiękach jest jak kalibracja duszy, jak oczyszczenie słuchu z miejskiego zgiełku i przypomnienie sobie, że jesteś częścią większego, spokojnego rytmu życia. Wprowadź uważność do codziennych czynności. Kiedy pijesz poranną kawę lub herbatę, zrób to z pełną uwagą. Poczuj ciepło kubka w dłoniach, zapach napoju, jego smak. Kiedy myjesz naczynia, skup się na odczuciu ciepłej wody na skórze, na dźwięku talerzy.
Przekształcanie rutynowych zadań w praktykę uważności to potężny sposób na odnalezienie cichych wysp spokoju w oceanie codziennych obowiązków. Okaż sobie wyrozumiałość w tym procesie. Będą dni, kiedy cisza będzie przychodzić łatwo i będą dni, kiedy wewnętrzny hałas będzie nie do zniesienia. To normalne. Nie chodzi o dążenie do perfekcji, do osiągnięcia jakiegoś mitycznego stanu wiecznego spokoju. Chodzi o kultywowanie relacji, o cierpliwe i łagodne powracanie do tej cichej przestrzeni w sobie, za każdym razem, gdy o niej zapomnisz. Każdy powrót jest zwycięstwem. Słuchanie milczenia to ostatecznie akt najwyższej miłości do samego siebie. To świadomy wybór, by odwrócić się od niekończących się wymagań zewnętrznego świata i zwrócić się ku sobie. To przyznanie sobie prawa do odpoczynku, do regeneracji, do bycia, a nie tylko do robienia. W tej ciszy odkryjesz, że spokój nie jest czymś, co musisz zdobyć lub na co musisz zasłużyć. On już tam jest. Czekał na ciebie przez cały ten czas, cierpliwie, pod warstwami hałasu. Sekrety spokoju nie są ukryte na szczytach gór czy w starożytnych księgach. Są zapisane w ciszy twojego własnego serca. Więc zapraszam cię teraz, na zakończenie naszej rozmowy, do małego eksperymentu. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, po prostu zatrzymaj się. Weź jeden, jedyny, głęboki oddech i przez te kilka sekund, które zajmie ci wdech i wydech, posłuchaj. Posłuchaj ciszy, która jest pod wszystkim. Poczuj ją. Ona jest twoim domem. To w niej kryje się twoja siła, twoja klarowność i twoja wolność. Wracaj do niej tak często, jak tylko możesz. To najcenniejszy dar, jaki możesz sobie ofiarować. Dziękuję za wysłuchanie tej refleksji o ciszy. To temat, który w dzisiejszym świecie staje się coraz ważniejszy. Jeśli te myśli do ciebie przemówiły i chcesz odkrywać więcej sposobów na odnalezienie spokoju i wewnętrznej równowagi, zachęcam do subskrypcji tego kanału. Dzięki temu nie ominą cię kolejne odcinki. Będzie mi również niezwykle miło, jeśli zostawisz komentarz pod tym nagraniem. Podziel się swoją myślą. Czym dla ciebie jest cisza? Gdzie ją odnajdujesz? A może masz swoje własne sposoby na radzenie sobie z hałasem? Każda historia jest cenna. Do usłyszenia wkrótce.